Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym 40. jubileuszowym rozdziale mangi Dragon Ball Hakai. Z tego co słyszałem, następny rozdział, ten, który będziemy dzisiaj czytać, jest trochę dłuższy, ale nie wiem czy to prawda, bo jeszcze nie zaglądałem do środka. Jesteśmy tutaj przy ostatniej stronie 39 rozdziału, żeby trochę wam odświeżyć pamięć. Goku, jako Bóg zniszczenia, na polecenie swojej energii zniszczenia cofnął się za pomocą wehikułu czasu do czasów, w których planeta Vegeta jeszcze istniała. Dlaczego? To doskonale wiecie na pewno, żeby odblokować część, powiedzmy, wspomnień, która nie pozwala mu w pełni opanować swoich mocy zniszczenia, bo ta część sajańska Goku po prostu jest w nim uśpiona. W ostatnim rozdziale Goku znalazł jakieś zbroje na sajańskich szkieletach, przyjął fałszywe imię Turles, no i napotkał wojowników, którzy bronią zamku. No a w zamku ten jegomość urzęduje razem ze swoim rozczochranym przydupasem. Vegeta przyszedł naprzeciw Turlesowi, który tak naprawdę Turlesem nie jest. Goku obniżył swój poziom mocy do poziomu 416 jednostek, więc ci Saiyanie jeszcze nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Czy się dowiedzą? Nie mam pojęcia, ale może dzisiaj się tego dowiemy. Rozdział 40, zobaczmy co tu się dzieje. Planeta Vegeta najechana. Książę Vegeta kontra Bóg zniszczenia Goku, część druga. Także mamy ten sam tytuł co ostatnio, bo już ostatnio miała być walka Goku i Vegety, ale wygląda na to, że teraz już nie ma odwrotu. Goku jako Bóg zniszczenia szóstego wszechświata będzie się bił z małym Vegetą. Przecież to jest porównanie bomby nuklearnej z mrówką, nie? Nawet nie wiem, czy nie byłaby jeszcze większa różnica tutaj między poziomami mocy. Co temu Robalowi się wyobraża, że kim on jest, że niszczy mury mojego zamku? Wyeliminuję go personalnie, wykrzykuje książę Vegeta, a ja aż oplułem z tego wszystkiego ekran. O nie, no to się sprawy pokomplikowały, mówi Goku. Ale książę Vegeto, czy naprawdę jesteś tego pewien? Ten człowiek to zwykła szumowina, nie jest warty tego, żebyś podnosił na niego swoją książęcą rączkę. Jak Vegeta słuchał takie teksty od samego dzieciństwa, to się nie dziwię, że do dzisiaj gada kocopoły, że jest księciem i że jest elitarny i że wszystko mu się należy. Nie no, żartuję. Jesteś tego pewien, żołnierzu? Nagle odzywa się rozczochrany Nappa. Moment temu widzieliśmy sierżanta Sprouta. Sprout to nie jest jakaś ryba? Kiełek, okej, kiełek. Pomyliło mi się z innym słowem. Tak czy siak, widzieliśmy moment temu sierżanta Kiełka, który został pokonany, a na pewno nie jest popychadłem. Jest sajaninem średniej klasy. Jest elitarnym wojownikiem, no to przed chwilą powiedziałeś, że jest sajaninem średniej klasy, no ale okej. Jest elitarnym wojownikiem z toną doświadczenia i dodatkowo zajmuje się zewnętrzną ochroną królewskiego zamku. Dziękuję panie Nappa, że przedstawił pan nam życiorys pana Kiełka, pana Płotki, pana Śledzika, ale nie robi to na nikim wrażenia. Jesteśmy pewni, że ten gość nie jest zagrożeniem. Przed chwilą zmierzyliśmy jego moc. To tylko 416. Jest słabeuszem. Z takim niskim poziomem mocy pan Płotka musiał zostać pokonany jakimś łatwym trikiem, jakąś sztuczką. Prawdopodobnie sierżant nie docenił tego idioty i został złapany z obniżoną gardą. Nappa nagle włącza swój skauter, mierzy poziom mocy. Macie rację. Poziom mocy to tylko 416. Jestem pod wrażeniem tego, jak Goku jest w stanie utrzymywać swój poziom mocy na tym samym poziomie co do jednostki. To jest talent, powiem wam, co? To jest talent. To musi być niesamowicie trudne, żeby mając poziomy mocy wykraczające poza miliardy tak naprawdę jednostek, utrzymać się na takim jednym poziomie. Chyba że ma jakiegoś autopilota, no nie? Jak na przykład taki tempomat. Nappa poświęca chwilę na myślenie. Nie ma możliwości, żeby sierżant Kiełek, Płotka, Śledzik przegrał z kimś takim w normalnych warunkach. Musiał nie docenić tego gościa, albo faktycznie ten człowiek użył jakiejś taniej sztuczki. Vegeta, nie byłoby lepiej, gdybym ja albo żołnierze się tym zajęli, tym szarlatanem? Ktoś z błękitną krwią nie powinien się martwić takimi riff-raff, takimi skibidi, takimi fafa-rafa. Poza tym nie wiemy, jakiego taniego triku użył przeciwko Płotce Śledzikowi. A do kogo ci się wydaje, że ty mówisz, Nappa? Nie jestem jak Płotka Śledzik. Nie zostanę pokonany przez kogoś takiego o niskim poziomie, nieważne jakiego triku używa. Ten zamek, znowu oplułem ekran, należy do mojej rodziny i nie będę tolerował tego, że został zniszczony przez kogoś tak bezużytecznego jak on.
Vegeta uśmiecha się, nagle mamy naiwny uśmieszek, smirk, proszę państwa, ale Binga Yang-Jiego do Mangi Hakai nie wyciągam, bo to byłaby obelga w stronę Mangi Hakai. Poza tym dzisiaj mam nastrój, żeby jakiegoś insekta zmiażdżyć. Kakarotto, w zasadzie Goku, a w zasadzie Turles oficjalnie wypowiada ciszę. A jakby Goku go po prostu jednym ciosem pokonał? Nie byłoby mowy wtedy o żadnym triku. No zobaczmy, jak Goku to rozwiąże. Jestem bardzo ciekaw tego, w jaki sposób Kakarotto, energia zniszczenia, będzie tutaj Goku pomagać. I co mu w ogóle zaproponuje? O nie, Vegeta naprawdę mnie zaatakuje. Ej, Goku, jest źle. Z tego co wiemy, Vegeta jest jednym z najsilniejszych wojowników na tej planecie. Nawet jeśli jest tylko dzieckiem. Nawet jeśli będzie wyglądać tak, jakbyś miał radzić sobie z jego atakami, to naprawdę podniesie jakieś podejrzenia. No ale co z tego? Co z tego? Nie mogą udawać, że jest silnym Saiyaninem? No mógłby sobie poradzić z Vegetą, ale kurde, przecież... Nie wiem dlaczego w takim razie. Męczą mnie takie sceny, w których postać wiem, że jest silna, wszyscy wiedzą, że jest silna, a musi udawać słabą. I jeszcze jest przez to wyzywana, że jest słaba i tak dalej. No ale okej, mam nadzieję mimo wszystko, że będzie tutaj jakieś satysfakcjonujące wyjście z tej sytuacji, bo jeśli Goku odleci do siebie i nigdy nie pokaże, chociaż kurde, gdyby miał pokazać tę siłę, to zmieniłby bieg wydarzeń, prawda? Być może zostałaby stworzona jakaś linia wydarzeń inna, a na to sobie nie mogą pozwolić. Więc może będzie tutaj jakby brak jakiegoś wyjścia. Zobaczcie, czy Goku w ogóle pierdnął teraz? Z między jego nóg wydobywa się jakiś dymek. Zacznij tańczyć, ty durniu! Wykrzykuje Vegeta, wystrzeliwując w jego stronę, w zasadzie w Goku stronę, pociski. Goku zaczyna unikać mimo wszystko. Haha! Co o tym sądzisz, klaunie? Dobre ćwiczenia, co? Prawda jest taka, że dla mnie te ataki są bardzo powolne, ale... ale udaję, że mam trudności z unikaniem. I jednocześnie staram się robić to w mało zręczny sposób, żeby wyglądać na słabego. Szczerze mówiąc, to jest ośmieszające. Masz rację, nagle odzywa się Kakarotto. To jest ośmieszające dla Boga Zniszczenia, żeby grać taką niską rolę, ale niestety to jest najlepsze, co możemy zrobić dla twojego treningu. Wydaje mi się, że wystarczy, mówi Vegeta. Tak jak dobrze się bawię patrząc na tego durnia, kiedy tańczy w rozpaczy. Mój królewski czas jest zbyt cenny, żebym marnował go na takiego losowego durnia. Przygotuj się, ponieważ teraz sprawię ci ból, którego nawet nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, mówi Vegeta. A niech to, przygotowuje się na bezpośredni atak. Jeśli go uniknę albo zablokuję, to wzbudzi za duże podejrzenia, mówi Goku. Ja pierniczę, naprawdę będzie się tak cały czas podkładał? Vegeta rusza w jego stronę. Bądź wdzięczny, że możesz dostąpić honoru bycia zabitym przeze mnie, ty niska formo życia. Myśl szybko, Goku, wykrzykuje Kakarotto. O! Goku jednak się postawił? Unika w ostatnim momencie tego ciosu? O co chodzi? Zastanawia się Vegeta. Za tobą, Vegeta! Wykrzykuje Nappa. O! Zobaczcie! Co tu się dzieje? Goku się pojawił za nim i uśmiecha się. Co się stało? W jaki sposób się tam pojawiłeś? Podczas kiedy ja tego nie widziałem. Prawda jest taka, że wiem jak używać magicznych sztuczek. Goku naprawdę będzie udawał tutaj jakiegoś prestidigitatora? Iluzjonistę magika? No nie... Czyli może w ten sposób zostanie to uznane, że jest on magikiem, ale nie jest silny. Co? Wszyscy się dziwią. Prawda, to jest prawda, tak. Kiedy byłem na pustyni ciemności, spotkałem wiedźmę, która nauczyła mnie kilku magicznych trików. To, co widzieliście przed chwilą, to jeden z nich. W zasadzie to, co widzieliście przez ten cały czas, to była iluzja. Naprawdę? No dobrze, niech będzie, że Goku... No ja rozumiem, że tutaj próbuję im wcisnąć takiego kita, zobaczymy czy oni to kupią. Prawda jest taka, że poruszałem się po prostu bardzo szybko. Na tyle szybko, żeby zostawić po prostu powidok. Ale nie mogę im tego przyznać, bo będą wiedzieć, że jestem szybszy niż Vegeta. Dobrze pomyślane, chwali Goku Kakarotto. A, czyli to prawda, co mówią. Naprawdę jest wiele nieznajomych rzeczy na pustyni ciemności. Ja też słyszałem, że są jacyś użytkownicy mangi między Saiyanami wieki temu. Bądź ostrożny, książę Vegeta, nie wiesz, do czego zdolny jest ten człowiek. Zamknijcie się, idioci. To tylko triki. To nie ma żadnego znaczenia, kiedy jego poziom mocy jest taki przeciętny. Teraz już pamiętam, nagle myśli sobie Goku, jaki naprawdę w zasadzie był Vegeta. Zawsze ufał tym numerkom, tym skauterom, nie doceniał swoich przeciwników. Goku, wygląda na to, że kupili tę bajkę. Lepiej znajdź sposób na wydostanie się z tej sytuacji. No nie może po prostu zniknąć? Jak już powiedział, że używa trików, to niech się przeteleportuje. Chyba wiem, jak to zrobić. Dlaczego się ze mnie śmiejesz, ty draniu? Chcesz tu zginąć? Nie, nie o to chodzi. Ale powiedziałeś, że moja magia jest bezużyteczna przeciwko twojej mocy. W takim razie, jeśli jesteś tak pewien swojej mocy, co powiesz na to, że pokażę ci jeszcze jeden trik?
Chyba że nie masz jaj. O! Myślisz, że jestem przestraszony? No dobrze. Pokaż mi ten trik, poczekam. Ale po tym jak zobaczysz, jak bezużyteczny on jest, wykończę cię na dobre. Pewny siebie Vegeta cały czas odszczekuje tutaj do Boga zniszczenia Goku. Gdyby on to wiedział, chciałbym to zobaczyć, no ale to chyba nie jest możliwe. Chociaż może jest możliwe. O! Goku używa Taiokena, ale tutaj to dosłownie mamy brwi przerysowane z mangi Toriyamy. To jest przerysowane z mangi Toriyamy. Jego twarz. No dobrze, w takim razie miejcie oczy szeroko otwarte. No i Goku używa Taiokena, oślepiając ich tutaj wszystkich. Moje oczy, co to za technika? Nie widzę nic! Dobra, to jest moja szansa, żeby uciec. Goku rozgląda się, widzi jakieś krzaki, jakieś skały, miasto. W zasadzie tutaj mieliśmy ten pałac, także Goku chyba będzie leciał w stronę krzaków. No dobrze, chyba wygląda... O, jeszcze używa błyskawicznej transmisji, zobaczcie. Tylko do kogo się w takim razie teleportuje? Użył błyskawicznej transmisji, ach, było blisko. Przynajmniej tutaj mnie nie znajdą, jako że osłabiłem swoją ki jeszcze bardziej. Jest to zbyt daleko. Czyli Goku kompletnie wyciszył swoją ki. Tylko do kogo w takim razie użył błyskawicznej transmisji? Skoro przeteleportował się za pomocą błyskawicznej transmisji. Czy to nie będzie podejrzane przez to, że zniknąłeś tak szybko? Nie widzieli, jak użyłem błyskawicznej transmisji, więc pewnie pomyślą, że użyłem jakiegoś triku, żeby się ukryć. Dobra, przyznaję, to było całkiem mądre, mówi Kakarotto. Jak pomyślałeś o tym, żeby użyć tych technik i powiedzieć, że nauczyłeś się ich od wiedźmy? O, ja pierniczę, naprawdę, ależ tutaj nie wiem, czy jako fan ziemian Dragon Ballu mam się cieszyć, czy nie, ale zobaczcie to wytłumaczenie Goku. Kiedy pomyślałem o tym, że mam walczyć udawając kogoś słabszego, pomyślałem o moich przyjaciołach na ziemi. Oni są kurwa tak słabi, że od razu przyszli mi na myśl. Ale mają różne techniki i ich muszą używać. W ten sposób pomyślałem o tym, że mogę ich użyć. Potem pomyślałem sobie o babie. Powiedziałem, że przybyłem z pustyni ciemności, a ona jest całkiem ciemna i jest stara. Więc to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. Ależ to jest ironiczne. Przyleciałeś na swoją rodzinną planetę, żeby nauczyć się rzeczy związanych z nią, ale ukrywasz się technikami pochodzącymi z Ziemi. Kto by pomyślał, że trafię na Vegetę w taki sposób, mówi Goku. Od małego był źle wychowany i przepełniony wyższością. Zobaczmy, co sobie pomyśli Vegeta i Nappa. Czy będą go ścigać razem z całą ekipą? A to drań! Jak śmiał mnie tak wyrolować? Może być słaby, ale na pewno ma kilka asów w rękawie. Musimy to przyznać. Przepraszam, książę Vegeto, ale skautery nie są w stanie zlokalizować tego bandyty. Nagle jeden z żołnierzy podlatuje do Vegety. No, to jest śmieszne, jak oni są robieni, dosłownie jak małe dzieci. Dosłownie jak małe dzieci. Vegeta jest małym dzieckiem. Ale oni nawet nie są tego świadomi. Musiał użyć jakiegoś triku, żeby się ukryć. Ach, znajdę tego drania własnoręcznie i zapłaci za to, że zrobił ze mnie głupka. Książę Vegeta! Co się dzieje, Zorn? W zasadzie to Zorn powinien mieć niski głos, a Vegeta powinien mieć wysoki głos. No ale okej, niech już będzie. Zorn przylatuje tutaj. Jeden z żołnierzy elitarnych, z tego co widzę, do księcia Vegety. O, nawet będziemy mieli króla Vegety, okej. Zobaczymy, co król na to wszystko powie. Król życzy sobie, żeby cię teraz widzieć. I mówi, że to ważne. Jesteśmy w zamku, w sali tronowej. I to właśnie się stało, ojcze. Vegeta tutaj spowiada się swojemu ojcu, który zobaczymy, jak zareaguje. Jak taki słabeusz mógł wzniecić takie zamieszanie w moim zamku? Płotko śledziku, jak ty, Saiyanin średniej klasy, część elity naszej planety, mógł zostać pokonany przez kogoś takiego jak on? Czy już nie honorujesz tej peleryny, którą nosisz? Przepraszam, królu. Będę teraz bardziej ostrożny. Zebrałem również żołnierzy, żeby zapolowali na tego kryminalistę. Nie spocznę, póki go nie znajdę. Śledzik Płotka tutaj, kurde, został faktycznie zrugany przez króla Vegetę, ale kieruje się honorem i mówi, że nie spocznie, póki go nie znajdzie. Czyli teraz tak naprawdę, no już linia fabularna została zmieniona, bo albo go znajdą i albo dadzą mu spokój i będą sobie żyć dalej, albo go nigdy nie znajdą i w takim razie sajańskie społeczeństwo będzie już żyło z jakąś tam wiedzą, że jest jakiś tam kryminalista, który im zagraża, no nie? Jeśli Goku by na przykład po cichutku wrócił z powrotem za pomocą wehikułu czasu do siebie, więc namieszał już tyle, że musi tutaj coś zrobić. Chyba że to jest Ziemia w szóstym wszechświecie i w ogóle mają wywalone w to, chociaż nie, to jest Vegeta. To nie jest Ziemia to jest Ziemia w siódmym wszechświecie, to jest Vegeta, a nie Kalifla, Kabba i te inne, no nie? Tam inaczej to wszystko wyglądało, także mówimy tutaj o naszej Ziemi. Także nasz wszechświat miałby inną linię czasową, gdyby coś tutaj takiego dużego się wydarzyło, co miałoby zmienić bieg historii. Nie ma drogi! Nie zgadzam się na to! Ja poradzę sobie z tym dupkiem, który pozwolił sobie na oszukanie mnie. Żaden z was niczego nie zrobi. Nagle wtrąca, a w zasadzie wtrąca, przerywa im król. Jak tu mówić o wtrąceniu, kiedy to oni są u niego na audiencji.
Płotkośledziku, ty jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie bezpieczeństwa zewnętrznego zamku. Nie pozwolę ci i to nie jest twoja praca, żeby ganiać się za jakimiś kryminalistami po całej planecie, nagle mówi król. Żołnierze niskiej klasy się tym zajmą. Tak, królu Vegeta. A ty, mój synu, masz inne rzeczy, na których musisz się skupić. Lekcje odrobione? Bo znowu mi przyniesiesz pałę? To ja ci pokażę pałę. Przywołałem cię tutaj z innego powodu, nie odnośnie tego, żeby gadać o tym intrusie. Tak, o co chodzi? Od dzisiaj będziesz wysyłany na misję podbijania planet. Ukończyłeś potrzebny trening i udowodniłeś, że masz bardzo duży potencjał. W takim razie czas nadszedł, żebyś przewodniczył żołnierzom w bitwach. O, czekałem na to długi czas. Mój ojcze Vegeta się cieszy na te wieści. Pewnie już zapomniał kompletnie o Goku. Raczej tej walki Goku i Vegety, którą tak zakładałem, że zobaczymy, albo ten tytuł w sumie nam sugerował od tego i poprzedniego rozdziału, chyba nie zobaczymy w takiej wersji, jakiej się spodziewałem, że moglibyśmy zobaczyć. O, zobaczcie, to są ci żołnierze, którzy byli w Dragon Ball Super Broly. Nappa, Raditz i tych dwóch żołnierzy identyczni, których widzieliśmy w Dragon Ball Super Broly. Wchodzą do pokoju, to będą twoi kamraci. Nie znasz nikogo poza Nappą, nagle mówi król. Nie wyglądają, jakby prezentowali jakiś poziom. Tak jak w przypadku Nappy, ich moce dalej się rozwijają. Wszyscy zostali przydzieleni do klasy jako potencjalni wojownicy klasy średniej. Raditz został tutaj przydzielony jako potencjalny wojownik klasy średniej. Ale wiemy, że był wojownikiem klasy niskiej, także nigdy nie miał chyba okazji do tego, żeby awansować, na to wygląda. Mogą obnosić się z tym tytułem, mimo tego, że nie mają jeszcze mocy potrzebnej do tego, żeby służyć mi osobiście. W przyszłości mogą stać się twoją elitą, mój synu, tak samo jak ja mam swoją elitę. Ach, niech będzie. Póki nie będą mi wchodzić w drogę, może być. Drużyna złożona z potencjalnych wojowników klasy średniej, prowadzona przez ciebie, wojownika klasy wysokiej i jednocześnie kogoś o błękitnej krwi, będzie niepowstrzymana, mówi król Vegeta, uśmiechając się pod nosem, a my widzimy... O, Breeds. Breeds? Co to znaczy? Bryczesy! Wow, ale fajne! Podoba mi się to. Teraz kierownik Bryczes zaznajomi cię ze szczegółami odnośnie twojej misji. Nagle ktoś wchodzi. Nie, to chyba nie jest ktoś wchodzi. To Goku tutaj przechodzimy. Tak, do Goku w lesie. Także Goku zajmuje się swoimi sprawami. A co to za dziadzio? Co to za dziadzio? Po tym całym chaosie nie mogę tak po prostu krążyć jak Messerschmitt, myśli sobie Goku. O, ktoś idzie. Z krzaków wychodzi jakiś leśny dziadek. Hej, młody człowieku, kim jesteś? O, cześć, a pan kim jest? Nie przeszkadzaj sobie. Jestem tylko starym człowiekiem, który wpadł na ciebie. I jeszcze się uśmiecha naiwnym uśmieszkiem ten stary dziadek, który nie mówi swojego imienia i jest bardzo podejrzany i nie sądzę, żeby on był przyjacielem. Może to jest jakiś wojownik, który tak naprawdę chce wziąć Goku pod włos, znajdując go tutaj i podając się za jego przyjaciela. O, no wiadomo, no następny kadr i już mamy po prostu tutaj całą zdradę całej sytuacji. Fajnie, nawet nie mogliśmy się panem dziadkiem tutaj nacieszyć. Chociaż ja od początku byłem sceptyczny. Tak naprawdę znalazłem cię używając tego skautera, który zabrałem jakiemuś idiocie. A, rozumiem, mogę panu w czymś pomóc? W sumie tak, mówi dziadek. Widzisz, jestem tylko starym dziadkiem i żyję z tego, że sprzedaję owoce. Ale to nie są zwykłe owoce, to są specjalne owoce. Diabelskie owoce? Gomu Gomu no Kamehameha? Specjalne owoce? Zastanawia się go... Nie! To jest owoc Turlesa! No nie wierzę, że tutaj kolejne nawiązanie do Turlesa po tym, kiedy Goku przyjął sobie jego imię. Tak, ten owoc pochodzi z unikalnego drzewa. Nazywa się drzewo mocy. Ja nazywam ten owoc owocem mocy. Czyli nie będzie Gomu Gomu no Goku, no dobra. Czyli będzie Turles no Goku. To jest jedyne drzewo, które może przeżyć na pustyni ciemności. A powodem tego jest jego specjalna energia. Każdy, kto zje owoc ze specjalnego drzewa mocy, ma moc bojową zwiększoną wielokrotnie. Wow, naprawdę to zajebiście. Ja mam moc na poziomie kilkuset miliardów, także proszę sobie jeść tam smacznego. Zobaczcie, to niesamowite, że Goku, mając tak olbrzymią moc, jest w stanie w ogóle jarać się takimi rzeczami, no nie? Ale Goku to jest dobry słuchacz. Goku to jest dobra osoba do zwierzania się. On nic nie rozumie, tylko się jara tym, co mówicie, a potem wszystko mu wypada z głowy, ale można się przynajmniej mu wygadać i nie będzie obojętny wobec tego. Wszystko na nim robi wrażenie. Ci wojownicy są wszyscy tacy sami. Zaślepieni w tej swojej chciwości pomocy. Sądząc po twojej zbroi, nie jesteś wojownikiem, prawda? W takim razie, co powiesz na to, że zwiększysz swoją moc i zostaniesz okrzyknięty prawdziwym wojowniczym bogiem? Mówi dziadek do Goku, a Goku myśli sobie...
W sumie ja już jestem Bogiem. Znacznie silniejszym niż wszyscy tutaj. Ale w sumie z drugiej strony jestem głodny. Nie wierzę, że on to zje. No przecież możesz zjeść jakiegoś dinozaura. No nie bierz tego owoca od starego dziadka, którego znalazłeś w lesie. Chcesz tego, prawda? W takim razie mogę ci go tanio sprzedać. Ale ja nie mam pieniędzy, żeby go kupić. O, wygląda na to, że jest spłukany, myśli sobie dziadek. Ale kiedy umrze, mogę ukraść jego zbroję i ją sprzedać. Zazwyczaj tego nie robię, ale jako, że cię lubię, dam ci ugryźć tego owocka za darmo. Co ty na to powiesz? Goku się cieszy. Naprawdę? Mogę go ugryźć za darmo? Dziękuję! Zrobisz to dla mnie? Dziękuję bardzo panu! Goku je ten owoc. Już nabiera efektów. Jedno ugryzienie tego zatrutego owocu wystarczy, żeby zabić 3 mężczyzn. Nie czuję żadnego wzrostu mocy. Prawdopodobnie to mit. I nawet ten owoc nie smakuje tak dobrze, myśli sobie Goku. A dziadek wyciąga z zapazuchy nóż! No to taki nóż, kurde, do krojenia. Taki nóż kuchenny to jest. Może to jest jakiś kucharz po prostu. Przeterminowany owoc dał Goku. Wiecie, co teraz sobie pomyślałem? Dziadek mówi tutaj, nigdy nie powinieneś ufać innemu Saiyanowi. Może Goku poprzez takie przygody, które będzie przeżywał na planecie tej, nauczy się kilku rzeczy. Potem ich będzie używał na przykład, no nie? Ja już chyba wiem, w jakim kierunku to zmierza. Goku jest bardzo ufny, daje zawsze drugą szansę. A może ta przygoda wróci w nim trochę takiego sceptycyzmu, asertywności, żeby odmawiać albo nie ufać zawsze. Wiecie, Goku ma tendencję do tego, żeby w każdym widzieć dobro i dawać drugą szansę, nawet jeśli ktoś go ewidentnie chce zrobić w bambuko, tak jak chociażby tutaj. I może to jest taki zabieg fabularny, żeby go czegoś nauczyć. Niewykluczone. Teraz, kiedy jesteś otruty, nie będziesz w stanie walczyć. Zabiję cię i zabiorę tę zbroję. Na pewno musi być coś warta. Rozumiem. Czyli jesteś złym gościem, który próbował mnie wrobić. Chcesz ze mną walczyć, żeby dostać moją zbroję? W takim razie co powiesz na to? Jeśli wygrasz, dam ci moją zbroję. Ale jeśli ja wygram, dasz mi tę pelerynę i skauter. To mu się może przydać. Okej. Goku, jaki tutaj jest myślący, patrzcie! Peleryna pozwoli mi się lepiej ukryć. A jako, że ci żołnierze używają skauterów, posiadanie jakiegoś może się przydać. I chciałbym też wziąć te owoce. Nie sprawiły, że jestem silniejszy i nie smakują dobrze, ale nadal jestem głodny. Myślisz, że możesz mi się przeciwstawić? Jesteś już martwy, chłopcze. Przyspieszę ten nieodwracalny proces po prostu o kilka minut. Ale dobrze, dla zabawy zaakceptuję twoje wyzwanie. W takim razie umowa stoi, mówi Goku, a dziadek nieświadomy niczego rzuca się z tym nożem kuchennym na Goku, a my nie widzimy wszystkie... Wiecie, co to jest za wioska? To jest wioska, w której możemy zobaczyć Bardoka i Ginę. To są domki, które widzieliśmy w kilku różnych sytuacjach. Stawiam, że tak może być. Że to może być Bardok. Saiyanie niosą jakiegoś zwierza, widzimy tutaj jakiegoś kowala, sajańskie społeczeństwo sobie żyje. To jest... Ja przez chwilę myślałem, że to prawdziwy Turles, ale to jest Goku w przebraniu. Nie wierzę, że on się stał Turlesem. Nawet dostał pelerynę, owoc i skauter. Ale jazda, nawet zobaczyliśmy to, patrzcie, w tej wersji kolorystycznej. Ale fajnie pomyślane, kurde bele. Goku przeobraził się w Turlesa dosłownie. Dziadek oczywiście, jak mogliśmy się domyśleć, leży na ziemi. Zajebiście, jestem perfekcyjnie skryty. Dobrze wyglądasz, mówi Kakarotto. Jeszcze Goku je tego owoca, dosłownie wygląda jak Turles wyjęty z filmu. Co to jest za gość? Zastanawiają się Saiyanie. Nigdy go tutaj nie widziałam. Dlaczego się śmieje? Nie mówcie, że Smile'a zjadł. Dlaczego ten owoc sprawia, że się chłop śmieje teraz? Dlaczego on się śmieje w ten sposób i nosi tę pelerynę? Ja słyszałam, że armia szuka jakiegoś kryminalisty, który pojawił się przy zamku. Ten gość musi być tym kryminalistą. Powinniśmy zawiadomić armię. Masz rację. No nie, no to ta peleryna miała mu się pomóc lepiej ukryć, a nie, że wszyscy na niego nagle zwracają uwagę. Król Vegeta otrzymał tę wiadomość. Dobrze, zrozumiałem. Królu Vegeta, podejrzany człowiek pojawił się w wiosce Berion. Wygląda na to, że to ten intruz wcześniej. Dobrze, Garg. Dokładnie tego się spodziewam od ciebie, mój komandorze. Planetarnego monitoringu. O, tak to przetłumaczę. Natychmiast wyślijcie grupę żołnierzy i przyprowadźcie tego urwi-połcia do mnie. Za ucho go przyciągnijcie do mnie, do sali tronowej. Tak, królu Vegeta. Zlokalizuję najbliższą grupę i rozkażę im, żeby przyprowadzili tutaj tego wyjętego spod prawa Ananasa. Niedaleko wioski Berion. Jakaś grupa żołnierzy. Bardok i ekipa. Niedaleko wioski Berion?
To jak to niedaleko wioski Berion? To oni na planecie Vegeta... To jest koniec. Oni na planecie Vegeta robią taki rozpiździel? To Bardock w tej mandze nie będzie żołnierzem króla, tylko będzie jakimś bandytą? W ogóle Bardock jest przekopiowany z mangi Dragon Ball Super. Wow! No i Goku spotka może Bardocka w takim razie. A raczej myślę, że na pewno do tego to wszystko zmierza. Ciekawie się zapowiada ta historia. Powiem wam, że dobrze się to czyta, mimo tego, że zeszliśmy w ogóle z tych tematów boskości i tak dalej. Mamy tutaj postacie, które znamy. Jest to taka po prostu sytuacja, co by było gdyby... No w ogóle, co by było gdyby, no nie? Nie musimy tutaj się przyzwyczajać do jakichś kompletnie nowych postaci, tylko Goku jest w znanym nam scenariuszu, chociaż czy do końca znanym, zobaczymy niedługo, ze względu na to, że Bardock, tak jak mówię, wygląda tutaj na jakiegoś rzezimieszka, chociaż, no nie wiem, no jest Saiyaninem i robi tutaj burdę w mieście, także jak to tutaj pan Gustavo wymyślił, którego serdecznie pozdrawiam, zobaczymy niedługo, póki co mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, linki do autora znajdziecie oczywiście w opisie, a jeśli nie chcecie przegapić żadnego filmu na moim kanale, zostawcie suba. Trzymajcie się, na razie, cześć, dziana!